W 2026 roku możesz przepłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych tylko dlatego, że ktoś powiedział ci: nowe auto zawsze będzie lepsze. Ale możesz też popełnić dokładnie ten sam błąd, idąc w auto używane. Ten film nie jest o tym, co brzmi rozsądnie. Jest o tym, co realnie ma dzisiaj, w 2026 roku, sens. Kiedy nowe auta dostają rabaty po 15, 20, a czasem nawet 25%, a używane wcale nie chcą tanieć. Jeśli stoisz przed wyborem brać nowe auto z salonu czy 2-3-letnią używkę, to zostań do końca, bo pokażę Ci konkretne liczby, konkretne przykłady i kilka pułapek, w które sam wpadłem albo widziałem, jak wpadają inni. I gwarantuję jedno: po tym filmie nie spojrzysz już na ceny aut tak samo. Subik, łapka kliknięte? No to go! Jeszcze parę lat temu sprawa była prosta. Nowe auto oznaczało ogromną stratę już na samym starcie. A używane? Uważane były za rozsądny wybór, przynajmniej patrząc finansowo. Tylko że 2026 to już zupełnie inna gra. Salony mają stany, których nie było od lat. Importerzy cisną cele. Chińskie marki mieszają na rynku jak blender na najwyższych obrotach. A używane auta? One żyją w świecie sprzed pandemii, którego już nie ma. I teraz najważniejsze. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi dla wszystkich. Są za to dobre decyzje dla konkretnych scenariuszy. I postaram się to dzisiaj rozbić na czynniki pierwsze. No bo tak, problem jest dość prosty, ale bolesny. Większość ludzi porównuje cenę zakupu, a nie koszt posiadania. Widzisz ogłoszenie: nowe auto 160 tysięcy, używane 2-3-letnie 120 tysięcy. I mózg od razu mówi: no jasne, używane. Tylko że nowe często kupisz dziś za 130-140 tysięcy po rabacie. Używane za te 120-125 było kiedyś nowe za 135. I nagle różnica przestaje być oczywista. Do tego dochodzą gwarancja, finansowanie, serwis, utrata wartości i komfort psychiczny. Tego w ogłoszeniu nie widać. Ale po kolei, zaczynając od samochodów nowych. Rok 2026 to moment, w którym rabaty wróciły na dobre. Nie pakiet gratisów, nie dywaniki i czapka, tylko prawdziwe pieniądze. W wielu markach 15% to norma. 20% da się ugrać przy odpowiedniej konfiguracji. 25% pojawia się przy wyprzedażach rocznika lub przy mniej chodliwych wersjach. I teraz konkret. Segment miejski. Nowa Toyota Yaris, Hyundai i20 czy Skoda Fabia jeszcze niedawno kosztowały katalogowo w okolicach 100-110 tysięcy. Dziś realna cena po rabacie potrafi spaść do 85-90 tysięcy, często z automatem i z sensownym wyposażeniem. Używana 3-letnia 70-80 tysięcy. Bez gwarancji, często po flocie, czasem z historią lekkiej szkody parkingowej. Różnica? 10 tysięcy. Za święty spokój, zapach nowości i 3 lata gwarancji. Segment kompakt. Tu robi się jeszcze ciekawiej. Toyota Corolla, Skoda Octavia, Hyundai i30. Klasyka. Auta do wszystkiego. Nowe, katalogowo 140-160 tysięcy, po rabatach 115-130. Używane 2-4-letnie 105-120 tysięcy. I teraz pytanie, które naprawdę trzeba sobie zadać. Czy te 10-15 tysięcy różnicy jest warte braku pełnej gwarancji, nieznanego stylu jazdy poprzedniego właściciela, potencjalnych kosztów serwisowych po roku albo 2? Dla jednych tak, dla innych absolutnie nie. A kombi i SUVy? Tu różnice bywają większe, ale nie zawsze na korzyść używanych. Nowe SUVy i kombi, zwłaszcza Skoda, Hyundai, Kia, dostają dziś naprawdę agresywne rabaty, bo floty wyhamowały, rynek się nasycił i przede wszystkim Chińczyki
wywierają ogromną presję cenową. Efekt? Nowy SUV za 190 tysięcy katalogowo potrafi zejść do 155-160 tysięcy, a używany 3-letni 150-155. I nagle używane przestaje być oczywistym wyborem. I tu dochodzimy do momentu, który dla wielu jest jak kubeł zimnej wody. W 2026 najgorszym wyborem często jest prawie nowe auto. Dlaczego? Bo już straciło największą część wartości. Nadal jest drogie, ale nie daje tego, co nowe. To trochę jak kupić pizzę mrożoną z Biedronki za 80% ceny świeżej pizzy. Niby tanie, ale po co? Używane auto w 2026 nie jest złym wyborem, przynajmniej z definicji. Złe jest tylko bezrefleksyjne powtarzanie starej mantry. Używane zawsze się bardziej opłaca, bo dziś opłaca się tylko w konkretnych przypadkach. I jeśli chcesz kupić używane auto mądrze, musisz wiedzieć, czego szukać i czego unikać jak ognia. Najważniejsza zasada numer 1. Im bliżej nowości, tym mniej sensu. Auto 12-18 miesięczne. Przebieg 20-30 tysięcy kilometrów. A cena tylko 10-15% niższa od nówki. To dziś bardzo często najgorszy deal na rynku. A dlaczego? Bo ktoś już zgarnął największy rabat przy zakupie. Ty przejmujesz auto bez gwarancji fabrycznej albo z jej końcówką, a różnica w cenie wcale nie rekompensuje ryzyka. Jeśli używane, to minimum 3-4-letnie. I tylko wtedy, gdy utrata wartości faktycznie już wyhamowała. Toyota to idealny przykład marki, która trzyma wartość, ma opinię niezniszczalnej i przez to bywa absurdalnie droga na rynku wtórnym. Weźmy sobie Corollę. 3-letnia Corolla często kosztuje 90% ceny nowej po rabacie, a czasem bywa nawet droższa niż nowa, gorzej wyposażona sztuka z salonu. Dlaczego ludzie to kupują? Bo Toyota się nie psuje. Co miało się zepsuć, już zostało naprawione, a nowe to nigdy nic nie wiadomo. I tu trzeba powiedzieć brutalnie, ale uczciwie. W 2026 bardzo często nowa Toyota ma więcej sensu niż używana Toyota. Wyjątek? Jeśli trafisz egzemplarz od osoby prywatnej z pełną historią w cenie wyraźnie poniżej rynkowej. Ale to są rzadkie perełki, które znikają szybciej niż zdążysz zadzwonić. Teraz Skoda. Na rynku wtórnym to temat nieco bardziej złożony. Z jednej strony ogromna dostępność, dużo wersji silnikowych. No i są to auta do życia, a nie do lansowania się. Z drugiej floty, duże przebiegi, często biedne wyposażenie. Tu używane ma sens, ale tylko jeśli cena jest realnie niższa niż nowa po rabacie. Przebieg nie jest kosmiczny i silnik jest sprawdzony. 3-4-letnia Octavia Kombi potrafi być bardzo dobrym wyborem dla rodziny pod warunkiem, że kosztuje co najmniej 20-25% mniej niż nowa. Jeśli różnica jest mniejsza, serio, zrób krok wstecz i policz to jeszcze raz. A Hyundai i Kia? No tutaj robi się ciekawie. Hyundai i Kia tracą wartość szybciej niż Toyota, ale wolniej niż wiele marek europejskich. Efekt? 2-4-letnie egzemplarze często są sensownie wycenione, dobrze wyposażone, jeszcze na gwarancji lub tuż po. To są auta, które nie budzą wielkich emocji, ale bardzo często najlepiej bronią się finansowo. I właśnie dlatego w 2026 używany Hyundai 30, Kia Ceed czy Tucson lub Sportage mogą mieć więcej sensu niż ich nowe odpowiedniki. Jeśli oczywiście rabaty w salonie są słabe. A teraz najbardziej zdradliwy segment. Pewnie się domyślacie, o czym mówię. O SUV-ach. A dlaczego? Bo popyt nadal jest wysoki, ludzie chcą siedzieć wyżej i czuć się bezpieczniej, a ceny używanych są niezwykle napompowane. 3-letni SUV bardzo często kosztuje niemal tyle, co nowy po rabacie.
A bywa, że był katowany w mieście, jeździł na krótkich dystansach, ma zużyte zawieszenie, opony, hamulce. I teraz ważna rzecz, której nikt nie mówi głośno. SUV-y starzeją się znacznie drożej niż hatchbacki. Więcej masy, więcej elementów zawieszenia, większe koła, droższy serwis. Dlatego jeśli SUV używany, to tylko z udokumentowaną historią, w wyraźnie niższej cenie i najlepiej jeszcze na gwarancji. W innym wypadku nowe z salonu po prostu wygrywa. Dobra, to w takim razie co robić? Nowe czy używane? Największym błędem nie jest wybór nowego auta albo używanego. Największym błędem jest kupowanie narracji zamiast liczb. Bo Toyota, bo SUV, bo używane zawsze jest nieco tańsze. Ale rynek się zmienił, a my często myślimy jak 5-10 lat temu. Jeśli w 2026 nadal liczysz opłacalność auta tak jak w 2015, to masz w obliczeniach dziurę wielkości Dodge'a Rama. Ta dziura nazywa się chińskie marki. I nie, to nie jest reklama, to jest fakt. Marki takie jak MG Omoda, Yeko czy BYD zrobiły jedną rzecz, której nikt się nie spodziewał. Obniżyły punkt odniesienia ceny nowego auta. Nowy SUV segmentu C oferuje bogate wyposażenie, automatyczną skrzynię, liczne systemy bezpieczeństwa w standardzie i cenę niższą niż 3-letni Europejczyk. Efekt domina. Salony tradycyjnych marek muszą dawać rabaty. Używane auta tracą argument, bo nowe są drogie. A kalkulator zaczyna wygrywać z przyzwyczajeniami. I nawet jeśli nie chcesz chińskiego auta, to i tak korzystasz na ich obecności, bo obniżają ceny wszystkiego wokół. To trochę jak tani operator komórkowy, możesz go nie mieć, ale rachunki i tak spadną. Ale wracając do tytułowego pytania, lepiej wybrać nowe auto czy używane? Zamiast jednej odpowiedzi dla wszystkich, zróbmy coś normalnego. 4 typowe sytuacje i do każdej konkretna decyzja. 1. Auto miejskie, daily, na co dzień. Jeździsz nim do pracy, po mieście, robisz krótkie trasy. W 2026 nowe ma bardzo często więcej sensu niż używane. Dlaczego? Różnica w cenie jest niewielka, gwarancja robi ogromną różnicę i koszty są dość przewidywalne. Używane? Tylko jeśli wyraźnie tańsze. Nie trochę. 2. Kompakt. Do wszystkiego. Czyli jedno auto, które musi pasować do miasta, w trasę, na wakacje dla rodziny. Tu jest remis, ale z pewnymi warunkami. Nowe, jeśli rabat jest solidny oraz jeśli chcesz świętego spokoju na kilka lat, przynajmniej gwarancji. Używane? Tylko 3-4-letnie. Tylko z wyraźną różnicą w cenie i najlepiej jeszcze na gwarancji. Jeśli różnica to 10 000 złotych, wybierz nowe. 3. Kombi. Tutaj używane nadal potrafi wygrać. A dlaczego? Nowe kombi są drogie, a 3-4-letnie często już straciły co miały stracić, a nadal są funkcjonalne. To jest jeden z niewielu segmentów, gdzie dobrze wybrane używane potrafi być bardzo rozsądnym wyborem. Ale tylko po dokładnym sprawdzeniu historii. A SUV to moim zdaniem najbardziej emocjonalny wybór i najczęściej najgorszy finansowo. W 2026 nowy SUV z rabatem bardzo często bije używanego SUV-a, bo ceny używek są strasznie nadmuchane. Koszty eksploatacji rosną z każdym rokiem użytkowania, a różnica w cenie często nie ma sensu. Jeśli SUV używany, to tylko jeśli jest znacznie tańszy, jest sprawdzony i wciąż na gwarancji. Inaczej nowe wygrywa. Podsumowując, w 2026 pytanie nie brzmi nowe czy używane. Pytanie brzmi, czy liczby naprawdę to uzasadniają? Nowe auta przestały być luksusem bez sensu, wróciły rabaty, wróciła przewidywalność. Używane auta nadal mają sens, ale tylko wtedy, gdy różnica w cenie jest naprawdę znacząca, a nie jedynie symboliczna.
Najgorsze, co możesz zrobić, to kupić prawie nowe, bo brzmi rozsądnie, ale nie broni się ceną. A najlepsze? Policzyć wszystko na spokojnie, bez emocji, bez narracji z forów sprzed lat. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie auto wybrać w konkretnym przedziale cenowym, to właśnie wyświetla się odnośnik do playlisty. Jeśli interesują Cię takie treści, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jaki film chciałbyś obejrzeć w przyszłości, a ja postaram się to zrealizować. Dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym ten kanał i do następnego. Hej!